Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Wielu z Was pije herbatę, aby się rozgrzać jesienią, zimą, a co z latem? W lecie herbata orzeźwia jeszcze lepiej, kiedy jest przygotowana na zimno, metodą zimnego parzenia, czyli cold brew z angielskiego. To dzisiaj Wam pokażę, jak łatwo i zdrowo przygotować sobie własne iced tea, właściwie bez żadnego wysiłku. Do zimnego parzenia możecie użyć każdej herbaty, którą lubicie. Ja najbardziej lubię używać zielonej albo yerba mate, ale próbowaliśmy i robimy na rooibossie, robimy na czarnej. Bez problemu każda herbata się w ten sposób zaparza. No bo właśnie z tym parzeniem, no nie jest to dosłownie parzenie, no jest to zimne parzenie. A nie używamy do tego wrzątku, choć można. Za dużo zamieszałem, wyprostujmy cały temat. Słuchajcie, potrzebna jest woda, herbata i jakieś naczynie, ewentualnie lodówka. Wsypuje się herbatę do naczynia, zalewa wodą i zostawia na około 2 godziny, a najlepiej na całą noc w lodówce. Rano mamy pyszne, lodowate iced tea. Co z tym wrzątkiem? No, można najpierw zaparzyć tę herbatę wrzątkiem, wypić sobie ciepłą albo wylać i te fusy już zaparzone dopiero zalać zimną wodą, dzięki czemu liście są bardziej otwarte, już obudzone i wychodzi z tego więcej ciekawych rzeczy, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że taka herbata jest uboższa we wszystkie te substancje, no bo tutaj fusy pozostają w naparze przez calutką właściwie noc, no i powinno się to teoretycznie przeparzyć, a się nie przeparza, no bo w ogóle nie ma mowy o parzeniu jako takim. Wyciąga się do zimnej wody wszystkie te substancje, które są w herbacie, ale w mniejszych ilościach, czyli garbniki, to co jest gorzkie w herbacie i dlaczego właśnie herbata się przeparza, w dużej mierze zostają w liściach. Natomiast no, co jest troszeczkę negatywnym aspektem zimnego parzenia, kofeina, no i przeciwutleniacze również przechodzą do wody około połowę mniej ilości, która byłaby powiedzmy przy gorącym naparze. Stąd no, nie pobudzi nas to tak bardzo, ale na pewno nas orzeźwi. No i no, najfajniejszą zaletą tego jest fakt, że praktycznie nie ma przy tym żadnej roboty. Spójrzcie, tutaj to różne herbaty. Zielona, aromatyzowana, jest rooibos, jest yerba, jest gunpowder, no i właśnie chińska sencha. Pokażę Wam na niej, ponieważ tu jest chińska sencha parząca się, właściwie która się parzyła całą noc. Jakie zastosować do tego proporcje? Słuchajcie, tutaj ja lubię nasypać więcej, ale optymalnie jest użyć 2 łyżek stołowych suszu herbacianego na około 1,5 litr do 1,5 wody. Możecie tutaj sobie wziąć śmiało wodę mineralną, od razu kupić butelkę, schłodzić i zalewać. Ja lubię więcej, ponieważ no, jest intensywniejszy smak, ale no, zależy co kto lubi, trzeba sobie to przetestować. Herbata jest już wsypana do czajniczka, zalewamy po prostu zimną wodą. Możecie do tego użyć jakiegoś filtra, zaparzacza, parzydełka, czegokolwiek, albo właśnie tak jak ja i po zaparzeniu przecedzamy przez sitko do drugiego czajniczka. No jak widzicie, nic się nie dzieje, to trwa co najmniej 2 godziny, ale no, optymalnie po prostu wieczorem zrobić, wstawić do lodówki i rano można się już w upały delektować. Efekt będzie taki. No, trzeba przyznać, że nawet wygląda troszeczkę inaczej niż normalnie zaparzona zielona herbata. Ma taki bardziej no wręcz orzeźwiający, lodowaty kolor. Powinna być mniej zielona, bardziej żółta, jeśli zaparzylibyśmy to zwyczajnie ciepłą wodą. A tak mamy do tego fajny wygląd. Użyć do zimnego parzenia możecie każdej herbaty. Co kto lubi. Może to być czysta zielona herbata, czarna, może to być z dodatkami, z aromatami różnymi, z jakimiś kwiatami, może to być jakaś owocowa, może to być nawet rooibos, yerba mate. Wszystko co tylko lubicie uda się metodą zimnego parzenia i będzie smaczne. Jest to bardzo proste, słuchajcie. Zamiast kupować, po prostu zalewacie i wstawiacie to do lodówki na noc. Rano przecedzamy i dodajemy co kto lubi. Cukier, cytrynę albo nic. Ja na przykład wolę zupełnie czystą. Idealny smak herbaty, ale możecie przyprawiać śmiało, robić własne różne iced tea. Kombinujcie.
wszystko co Wam przyjdzie do głowy zalewajcie po prostu zimną wodą i zostawiajcie w lodówce na całą noc. Przy okazji pamiętajcie, że oszczędzamy energię, bo nie musimy zagotować wody, więc no generalnie iced tea i tak niby to tradycyjnie zagotowywuje się, zaparza i schładza. No po co tyle? Można od razu zimną wodą bez gotowania. Polecam. To tyle co na ten temat. Piszcie co Wam się udało i jaka Wam najbardziej smakuje. Zaglądajcie na naszą stronę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.